Na rynku dronów selfie dzieje się coś, co pozornie nie ma sensu. Całkiem niedawno dwaj giganci, DJI i Insta360, ogłosili niemal jednocześnie drony nagrywające w 360 stopniach. Avatem 360 i Antigravity A1. Razem z ich cenami poznamy te drony już za chwilę. Myślę, że mniej niż 1000 za samego drona nie będzie. Obie firmy celują w dziesiątki milionów twórców treści. Obie rewolucjonizują sposób kadrowania. Jeden lot, nieskończone perspektywy. A w tym samym czasie mała firma Zero Zero Robotics, ci od dronów Hoover Air, która prawie zbankrutowała 6 razy w ciągu ostatniej dekady, ogłosiła coś zupełnie innego. Wodoodpornego drona, który startuje z wody, pływa jak boja i ma kosztować prawie $1500 w podstawowej wersji. To jest fascynujące pytanie o strategię. Czy liderzy rynku wiedzą lepiej i 360 stopni to przyszłość? Czy może ta mała firma znalazła niszę 80 milionów surferów, kajakarzy i kitesurferów, która jest wystarczająco duża, żeby na niej zarobić i utrzymać się na rynku? W tym filmie przeanalizuję tę strategię i odpowiem na pytanie, czy specjalizacja w wodoodporności to geniusz, czy rynkowe samobójstwo? Wydanie zbiorcze. Zaprasza Maciej Dzierżek. No i teraz pierwsza rzecz, którą musimy zrozumieć. Kiedy DJI, które de facto kontroluje rynek dronów konsumenckich, i Insta360, lider kamerek 360, jednocześnie stawiają na taki sam produkt, to nie jest przypadek. To jest ta sama wizja strategiczna. Drony nagrywające obraz w 360 stopniach rozwiązują problem tworzenia treści. Musisz być jednocześnie pilotem i operatorem kamery. Kadrowanie, śledzenie obiektu, wybór perspektywy. To wszystko w tradycyjnym dronie robisz w czasie rzeczywistym. Technologia, jak śledzenie, pomaga, ale nadal pozostajesz reżyserem tego spektaklu na żywo. Z dronem 360 lecisz dalej, jeden lot, nagrywasz wszystko dookoła, a potem w postprodukcji wybierasz perspektywę. Chcesz ujęcie z przodu? Proszę bardzo. Z boku? Też jest. Z góry? Masz. Z jednego lotu możesz wyciągnąć 10 różnych ujęć, przejść kamerę i zmian sceny. Co fascynujące, to zmienia filozofię nagrywania treści. Mniej lotów, więcej materiałów, niższe ryzyko, większa elastyczność. Dla twórców na TikToku, Instagramie i YouTubie to jest game changer. Mniej pracy w terenie, znacznie więcej możliwości w montażu. I teraz zauważcie skalę rynku. Setki milionów ludzi tworzy treści w mediach społecznościowych. Dziesiątki milionów z nich to potencjalni klienci drona 360 stopni. To jest ogromny i ciągle rosnący rynek. A Zero Zero Robotics patrzy na to wszystko i idzie w drugą stronę. Nie, my zrobimy drona wodoodpornego. Na pierwszy rzut oka to wygląda jak szaleństwo. Liderzy idą w jednym kierunku, a mała firma z historią prawie bankructw robi coś zupełnie innego. I myślę, że jest w tym metoda. I nie chodzi tylko o to, że DJI wypuszczając Neo 2 skazało na śmierć flagowy produkt Zero Zero, czyli Hoover Air X1 Pro. Bo widzicie, wodoodporne drony to kategoria, której właściwie nie ma. Swell Pro robi profesjonalne wodoodporne drony za $3000, ale to są duże, ciężkie maszyny wymagające umiejętności pilotażu. Power Vision próbował z Power Egg X, ale to wymaga dodania zewnętrznych pontonów, a to jajko trzeba włożyć w jeszcze jedno jajko. Nikt, dosłownie nikt, nie zrobił lekkiego, autonomicznego drona selfie, który jest naprawdę wodoodporny, który waży poniżej 250 gramów, który nie wymaga kosztownych licencji, który możesz po prostu rzucić w powietrze i lecieć. Hoover Air Aqua ma być pierwszym takim produktem w historii. I tu pojawia się kluczowe pytanie tego filmu. Czy nisza wodoodpornych dronów autonomicznych jest wystarczająco duża, żeby zbudować na niej biznes? Przejdźmy zatem przez te liczby. I tu jest coś, co zaskoczyło mnie podczas researchu. Ta nisza jest znacznie większa niż myślałem. Znacznie. Globalny rynek sprzętu do sportów wodnych jest wart, w zależności od tego jak liczymy, jakieś $40 miliardów. I rośnie o 5% rocznie. Ale najważniejsza to liczba ludzi, czyli potencjalnych użytkowników. Surfing to 20-35 milionów ludzi globalnie, z czego w samych Stanach 4 miliony ludzi. I ta grupa rośnie najszybciej wśród młodych. Kajakarstwo i sporty wodne urosło od 2010 roku o 87%. W samych Stanach uprawia ten sport prawie 38 milionów ludzi. Supy to kolejne 10-15 milionów potencjalnych klientów globalnie. Jest to jeden z najszybciej rozwijających się sportów wodnych. I co ciekawe, 45% uczestników to kobiety, znacznie więcej niż w innych sportach wodnych. Skutery wodne, kitesurfing, żeglarstwo, dodajemy kolejne miliony. Łącznie, licząc konserwatywnie, będzie to od 80 nawet do 100 milionów aktywnych entuzjastów sportów wodnych na świecie. Teraz porównajmy to z rynkiem, w który celują drony 360 stopni. Twórcy treści w mediach społecznościowych? Setki milionów ludzi. Każdy z telefonem i kontem na Instagramie jest potencjalnym klientem. Do tego każdy content creator potrzebuje tego contentu, ale nie każdy kajakarz potrzebuje filmów ze swoich wypraw. Więc tak, rynek 360 stopni jest znacznie większy, może nawet 10-15 razy. Ale jest pewien twist. Rynek 360 stopni jest duży, ale też zatłoczone. DJI i Insta360 będą się biły o tych samych klientów.
Będą konkurować ceną, funkcjami, ekosystemem. To jest wojna na wyniszczenie i do tego między gigantami. Rynek wodoodporny jest mniejszy, ale Hoover Air będzie na nim praktycznie samo, bez bezpośredniej konkurencji, z możliwością ustalenia cen premium. Tak jak to zrobili z Hoover Air X1 Pro do czasu DJI Neo 2. W zarządzaniu nazywa się to strategią błękitnego oceanu. Zamiast walczyć o krwawy, czerwony ocean pełen rekinów, znajdujesz sobie nowe, niezagospodarowane i bezpieczne wody. Pytanie brzmi, czy te wody są wystarczająco głębokie, czy kryją Atlantydę pełną skarbów, czy są po prostu puste? Zróbmy szybką matematykę. 80 do 100 milionów entuzjastów sportów wodnych. Załóżmy, że 1-2% z nich kupi specjalistycznego drona wodoodpornego w ciągu najbliższych 5 lat. To daje 800 tysięcy do 2 milionów potencjalnych klientów. Przy średniej cenie około $1000 to jest rynek wart od 800 milionów do 2 miliardów dolarów. Dla porównania, GoPro, które celuje w podobną grupę ludzi, generuje ponad $1 miliard przychodów rocznie, sprzedając 3 miliony kamer, a GoPro ma przecież wielką konkurencję. Więc tak, nisza jest wystarczająco duża, nie na podbój szerokiego rynku, ale na solidny, rentowny biznes. Pod warunkiem, że produkt działa. I tu jest prawdziwy haczyk. No i teraz trzecia rzecz, sama technologia, bo obietnice są imponujące, ale diabeł tkwi w szczegółach. Hoover Air Aqua to nie jest zwykły dron, którego po prostu uszczelnili. Ten projekt wymagał przeprojektowania całości od podstaw. Zacznijmy od tego, co rzuca się w oczy. Konstrukcja, po raz pierwszy w Hoover Air, nie jest składana. To sztywna rama w jasno-pomarańczowym kolorze. Wygląda inaczej niż wszystko na rynku. I to nie jest przypadek. Zawiasy zbierają sól i piasek, zatrzymują wodę. Uszczelnienie ruchomych części to koszmar inżynieryjny, więc Hoover Air podjął pierwszą prostą decyzję – żadnego składania. A najsprytniejsza rzecz w tym dronie? Pływanie. Wyobraźcie sobie, bateria się kończy, dron ląduje na wodzie i po prostu pływa, jak boja, nie tonie. Czeka na was. Jak fala go przewróci, to wykona manewr turtle flip, sam się odwraca i do tego może jeszcze wystartować. W zasadzie to jest sprytna fizyka. Konstrukcja przypominająca hydroplan, odpowiedni rozkład masy, materiały o niskiej gęstości i voilà! Dron, który unosi się na wodzie. To eliminuje największy strach każdego użytkownika drona nad wodą. Wiesz, ten moment, kiedy patrzysz, jak twój sprzęt za kilkaset dolarów leci nad morzem albo jeziorem i myślisz, tylko nie nurkuj, tylko nie teraz. Pamiętam moje obawy latania X1 Pro w Turcji. Naprawdę, zanim go puściłem w trybie autonomicznym, żeby polatał nad falami, długo rozważałem ryzyko. Ale prawdziwa innowacja technologiczna to radar fal milimetrowych. Standardowe drony używają sensorów optycznych do pozycjonowania. Problem? Woda odbija światło w nieprzewidywalny sposób. Dron się gubi, zaczyna dziwnie manewrować, no i może wpaść do wody. Radar fal milimetrowych działa zupełnie inaczej. Penetruje rozpryski wody, mgłę, deszcz, mierzy wysokość fal. Ma pozwalać latać zaledwie 5 cm nad powierzchnią wody. To jest pierwsza taka implementacja w dronie konsumenckim. Technologia z samochodów autonomicznych i systemów przemysłowych zaadaptowana do latającego selfie sticka. Ale wodoodporność kosztowała. Po pierwsze, gimbal. Aqua ma tylko jednoosiowy gimbal mechaniczny, reszta to stabilizacja elektroniczna. Dla porównania ich własny X1 Pro Max ma dwuosiowy gimbal i nagrywa w 8K. Aqua maksymalnie 4K przy 100 klatkach na sekundę. Dlaczego? No bo gimbal trzyosiowy, czy nawet dwuosiowy, to mnóstwo ruchomych części, które są ekstremalnie trudne do uszczelnienia. To świadomy kompromis. Po drugie, śmigła. Od góry są osłonięte, ale od dołu otwarte. Co to oznacza w praktyce? Nie wyląduje bezpiecznie na dłoni jak inne drony Hoover Air. Potrzebuje lądowiska albo, no właśnie, wody. Albo ewentualnie łapania z góry, co jest odwrotne niż w praktycznie każdym innym dronie na rynku. Po trzecie, brak wykrywania przeszkód. Aqua jest zaprojektowany do otwartej wody, nie do latania między drzewami, nie do miejskich kadrów. To specjalista, a nie uniwersalny zawodnik. Ale za to zmieścili w dronie ekranik do natychmiastowego podglądu efektów, ma być szybki, bo rozwinie aż 55 km na godzinę i Hoover Air zapewnia aż 7 poziom odporności na wiatr. To dość fascynujące, bo technologie zastosowane w tym dronie pochodzą z zupełnie innej dziedziny niż latanie, bo z podwodnych robotów. Neutralna pływalność, uszczelnienia ciśnieniowe, materiały odporne na korozję, czy ceramiczne łożyska albo tytanowe śruby. To wszystko są rozwiązania z ROV-ów, z tych zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych używanych w badaniach oceanicznych. Zero Robotics wzięło technologię z robotyki podwodnej, gdzie sprzęt kosztuje dziesiątki tysięcy dolarów i próbuje zaadaptować je do konsumenckiego drona za niecałe $1500. To jak wczesna Tesla. Nie stworzyli przecież nowej chemii w bateriach, tylko wzięli sprawdzone ogniwa z branży laptopów i dokonali przełomu dzięki integracji konstrukcji i zaprojektowaniu zarządzania energią. Innowacja przez adaptację z innej dziedziny. No i teraz najważniejsza część tej historii, bo widzicie, technologia może być świetna, ale kto to robi?
CEO Zero Robotics przyznał się w jakimś wywiadzie, że w ciągu ostatnich 10 lat myślał co najmniej 6 razy, że nie będzie w stanie wypłacić pensji, ale szczęście go uratowało. 6 razy w ciągu dekady. Firma została założona w 2014 roku przez 2 doktorantów Stanforda. Zebrali ponad 80 milionów dolarów inwestycji. Mieli partnerstwo z Apple, ich pierwszy dron był demonstrowany w sklepach Apple'a w 30 krajach. Wygrali cały szereg nagród za design produktu i prawie zbankrutowali. 6 razy. Najgorsza historia to Drone Hover 2 z 2018 roku. Kampania na Kickstarterze zebrała ponad $1 milion od prawie 2000 wspierających. Obiecywali kamera 4K, 360-stopniowe wykrywanie przeszkód, pilot zdalnego sterowania, Palm Pilot. Dostawa miała być w kwietniu 2019 roku. Co się stało? Minął kwiecień, minął maj, minął rok. Wang przyznał wprost, że nie mieli działającej technologii i finalnie nie dowieźli obietnic. Firma zrealizowała część zamówień z 2-letnim opóźnieniem. Za resztę zwracała pieniądze. Ostatnie chyba dopiero w 2023 roku. W najgorszym okresie skurczyli się ze 150 do 50 pracowników. Przez 4 lata przetrwali robiąc zlecenia dla innych firm. Budowali zabawkowe drony, systemy wizyjne, cokolwiek, co przynosiło gotówkę. Firma, która miała partnerstwo z Applem, teraz budowała zabawki dla konkurencji. A potem w 2023 roku coś się zmieniło. Hoover Air X1 był inny, prostszy, ważył tylko 125 gramów, nie wymaga kontrolera, start i lądowanie w dłoni w 3 sekundy za $350. Kampania na Indiegogo zebrała $1,7 miliona, ale co ważniejsze, produkt został dostarczony na czas, z dobrymi recenzjami. Time nazwał go nawet jednym z najlepszych wynalazków roku. Sprzedali setki tysięcy sztuk. Pierwszy prawdziwy sukces komercyjny w historii firmy. W 2024 przyszły X1 Pro i Pro Max. Kampania zebrała $4,7 miliona i znowu dostawa na czas, dobre recenzje, w tym także moja. Zero Robotics została nawet wybrana jako pierwsza firma do nowego programu Indiegogo Shopping Guarantee, czyli gwarancji dostawy dostępnej tylko dla firm z udowodnionymi sukcesami. Dzisiaj to jest inna firma niż ta, która zawiodła z Hover 2. Bardziej dojrzała, z udowodnionym track recordem serii X1. Sam przecież byłem zachwycony X1 Pro i jego możliwościami śledzenia i latania autonomicznego. Ale model Aqua jest znacznie bardziej ambitny niż wszystko, co zrobili do tej pory. Znacznie bardziej skomplikowane technologicznie. Czy nauczyli się wystarczająco dużo, żeby i tym razem dowieść produkt i zarobić? Dobra, przeszliśmy przez strategię rynkową, wielkość niszy, technologię i historię firmy. Czas na werdykt. Czy to będzie sukces, czy porażka? Zacznijmy od argumentów, które przemawiają za sukcesem. Pierwszy. Nisza istnieje i jest większa niż się wydaje. 80-100 milionów entuzjastów sportów wodnych to nie jest mały rynek. Przy 1-2% penetracji to potencjalnie miliardy dolarów, a jak dodamy do tego wędkarze, to nawet więcej. Drugi. Brak bezpośredniej konkurencji. Nikt inny nie robi lekkiego, autonomicznego, wodoodpornego drona. Hover Air byłby sam w tej kategorii. Trzeci. Ostatni track record jest solidny. Seria X1 pokazała, że potrafią dostarczać produkty na czas i w dobrej jakości. Czwarty. Kampania zebrała ponad $2 miliony od ponad 1700 osób. Dla porównania poprzednie kampanie. X1 miał 5000 bakerów, X1 Pro ponad 6400. Teraz jest mniej ludzi, ale wyższa średnia wpłata. To sugeruje bardziej zamożnych klientów. Dokładnie tych, których Hoover Air potrzebuje dla tego produktu premium. Piąty. Inżynieria wygląda na przemyślaną. 15 konkretnych adaptacji wodoodpornych, radar far milimetrowych, neutralna pływalność. To nie wygląda na puste obietnice marketingowe, a na realne rozwiązania technologiczne. No ale są też argumenty, które mogą skłaniać do obstawiania porażki. Pierwszy. Technologiczna ambicja. Wodoodporny autonomiczny dron to bardzo trudne wyzwanie. Znacznie trudniejsze niż X1. Łączy 2 skomplikowane dziedziny. I drony, i sprzęt wodoodporny. Drugi argument. Historia Hover 2 pokazuje, że ta firma potrafi się przecenić. Już raz obiecali dużo, no i nie dowieźli. A Aqua, jak już powiedzieliśmy, jest jeszcze bardziej ambitna. Argument trzeci to terminowy harmonogram. Produkcja masowa w 4. kwartale 2025 roku, dostawa już w grudniu, to zaledwie kilka miesięcy od ogłoszenia planów do produkcji. Jakikolwiek problem w tej produkcji oznacza opóźnienia. Czwarty, cena. Prawie $1300 w podstawowej wersji do niemal 2000 w pełnych pakietach. To jest wycena dla produktu premium od firmy, która jeszcze musi udowodnić niezawodność tej obiecywanej wodoodporności. Piąte, skalowanie produkcji. Każdy dron musi być indywidualnie uszczelniony, przetestowane. To nie jest masowa produkcja standardowych dronów. To bardziej rzemiosło z elementami zegarmistrzowskiej precyzji. Co może pójść nie tak dla tych ludzi, którzy już zapłacili? Opóźnienia dostawy. Bardzo prawdopodobne przy tak napiętym harmonogramie. Od października nie widziałem nowej komunikacji w sprawie dostaw.
Problemy z uszczelnieniem w pierwszych partiach. Nowa technologia zawsze ma problemy wieku dziecięcego. Jeden viral utopionego drona mimo obietnic wodoodporności i mamy katastrofę PR-ową, która może pogrzebać ten produkt. No dobra, czas na werdykt. Sukces czy porażka? Moja ocena to sukces, ale na 70%. Trochę może nawet naciągane, bo bardzo im kibicuję. Co to oznacza? Produkt prawdopodobnie zostanie dostarczony. Prawdopodobnie będzie działać w większości przypadków, ale pierwsi użytkownicy powinni być przygotowani na bycie beta-testerami. Ja na wodę lubię patrzeć raczej z daleka. Ale jeśli ty przypadkiem jesteś surferem, który regularnie tworzy treści, to ten dron może być dla ciebie game changerem. Pewnie warto ryzykować, ale jeśli nie surfujesz, to chyba lepiej poczekać na testy użytkowników w ciepłych krajach. W Polsce teraz i tak się tym nie polata, a dostawy mają zacząć się już w grudniu. Hoover Air Aqua to fascynujący przypadek strategii biznesowej. Mała firma z burzliwą historią decyduje się nie konkurować z gigantami na ich terenie. Zamiast tego znajduje niszę, którą giganci ignorują. Stawia wszystko na jedną kartę. DJI i Insta360 to rywalizacja o setki milionów twórców treści. Również niełatwa technologia 360 stopni i walka o cenę, jakość obrazu, stabilność lotu i oprogramowanie. Zero Robotics wybrało poszukiwanie Atlantydy. Wśród entuzjastów sportów wodnych może odnajdzie bogaty i nieodkryty jeszcze świat. Póki co będzie to na nim jedyna wodoodporna opcja i do tego z ceną premium. Kto ma rację? Zobaczymy w grudniu, kiedy pojawią się pierwsze egzemplarze. W grudniu także poznamy cenę Antigravity A1 od Insta360, bo właśnie ujawnili datę premiery. Zapewne DJI także długo nie utrzyma Avaty 360 w tajemnicy. Sam jestem ciekaw, jak to się rozwinie, bo jest coś fascynującego w firmie, która prawie upadła 6 razy i wciąż walczy, która wyciąga wnioski z porażek, która teraz próbuje zdefiniować nową kategorię produktu i której produkty bardzo polubiłem. Czy im się uda? Nie wiem, ale kibicuję, bo czasami przełomy przychodzą właśnie od takich firm. Mniejszych, bardziej zdeterminowanych, gotowych ryzykować, tam gdzie giganci boją się wejść. Poza tym dominacja gigantów zmniejsza konkurencyjność. A jak chcecie zobaczyć, co potrafią obecne drony autonomiczne, mam szczegółowe recenzje Hoover Air X1 Pro i DJI Neo 2, które moim zdaniem zmiecie go z rynku. To było wydanie zbiorcze, a sportów wodnych nie lubi Maciek Dzierżek.